Cześć! Animacja, którą widzieliście przed chwilą, w symboliczny sposób przedstawia proces powstawania platformy e-learningowej Compass IT, czyli miejsca z materiałami szkoleniowymi tworzonymi z myślą o branży IT. Jakiś czas temu wdrożyliśmy wersję 1.2, która jest pierwszym pełnoprawnym wydaniem umożliwiającym zakup produktów oraz korzystanie z nich. To dla nas idealny moment, aby rozpocząć serię nagrań wideo, w których na bieżąco będziemy omawiać wprowadzone zmiany, naprawione błędy oraz nowe funkcjonalności. Nasz landing page dostępny jest pod adresem compassit.pl. Przy pierwszych odwiedzinach przywita Was standardowa informacja o wykorzystywaniu ciasteczek. Tuż po jej zamknięciu traficie do sekcji startowej, która od razu wprowadza w podróżniczy motyw przewodni całej strony. W zakładce o kompasie przygotowaliśmy garść informacji o platformie, czyli kim jesteśmy, co robimy i jakie przyświecają nam wartości. Przygotowaliśmy też sekcję opisującą nasz pierwszy produkt. Klikając w przycisk Już w sprzedaży, zostaniemy przekierowani do strony ze szczegółami produktu. Mamy tutaj ogólny opis tego, o czym jest dany kurs, informacje o wymaganiach początkowych oraz spis treści dostępnych lekcji. Po podjęciu decyzji o zakupie, klikamy w przycisk Kup dostęp i przechodzimy do składania zamówienia. Pod podsumowaniem znajduje się formularz, który wypełniamy. Następnym krokiem jest dokonanie płatności, ale ze względu na to, że jest to tylko prezentacja działania platformy, nie jestem Wam w stanie tego pokazać, więc wylądowaliśmy na ekranie oczekiwania na płatność. W tym samym czasie powinniśmy otrzymać wiadomość e-mail o złożonym zamówieniu. Wiadomość powinna zawierać regulamin oraz wzór odstąpienia od umowy. W międzyczasie zasymulowałem płatność, więc po odświeżeniu strony powinniśmy zobaczyć odpowiedni komunikat. Po opłaceniu zamówienia powinniśmy otrzymać dwie wiadomości e-mail. Jedna z nich będzie zawierała fakturę, a druga umożliwi nam aktywację konta. Tutaj znowu, ze względu na fakt prezentacji, nie jestem Wam w stanie pokazać wiadomości z fakturą, natomiast nic straconego, wrócimy do tematu później. Zajmijmy się aktywacją konta. W wiadomości e-mail znajdziemy link, który przekieruje nas do ekranu aktywacji. Tutaj ustawiamy hasło, którym będziemy logowali się do platformy. Po aktywacji wylądujemy na ekranie logowania. Gdy cofniemy się na landing page, do ekranu logowania dostaniemy się z pomocą przycisku dostępnego w nawigacji. Oczywiście nie mogło też zabraknąć funkcjonalności resetowania hasła. Po podaniu adresu e-mail powinniśmy otrzymać wiadomość, która pozwoli odzyskać nam dostęp. No dobra, teraz możemy się zalogować. Po zalogowaniu zostajemy przekierowani do panelu kursanta i od razu trafiamy do zakładki Moje kursy. Z tego miejsca otrzymujemy dostęp do zakupionych produktów. Dostępne kursy to zakładka przygotowana na przyszłość. Tutaj będzie można zobaczyć wszystkie dostępne na platformie produkty. Jej zadaniem będzie przyspieszenie procesu zakupowego w taki sposób, aby użytkownik nie musiał przechodzić przez interfejs sklepu, którego jeszcze nie mamy. Powstanie on w momencie, gdy na platformie będzie dostępnych więcej produktów. Następna zakładka to zamówienia.
Tutaj możemy sprawdzić historię wszystkich naszych zamówień wraz z informacją o statusie realizacji, datą oraz ceną. Dodatkowo z tego miejsca uzyskamy również dostęp do faktury. Ostatnia zakładka to ustawienia. Tutaj wprowadzimy zmiany w danych osobowych. Zmienimy hasło. Możemy też zmienić preferencje językowe. Oprócz tego zmienimy też dane adresowe, a na samym dole znajduje się sekcja czysto informacyjna, do której wrócimy później. Przejdźmy teraz do tego, jak wygląda kurs. Po lewej stronie znajduje się spis dostępnych lekcji w ramach danego kursu. Po prawej stronie znajduje się strona startowa z najważniejszymi informacjami o danym produkcie. Klikając przycisk Rozpocznij, przechodzimy do pierwszej lekcji. Podstawowe elementy każdej lekcji to materiał wideo oraz treść tekstowa. Na górze i na dole strony znajduje się szybka nawigacja, która pozwala na przechodzenie między lekcjami. Poza materiałem wideo i tekstem, lekcja może zawierać obrazki oraz sekcje z kodem źródłowym. W ramach lekcji mogą być również dostępne jakieś materiały do pobrania. Poza szybką nawigacją, do przechodzenia między lekcjami możemy skorzystać ze spisu treści. Kompas IT działa aktualnie w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Dotyczy to zarówno platformy, jak i materiałów szkoleniowych. Zalogowany użytkownik może zmienić preferencje językowe w zakładce Ustawienia. Teraz, gdy raz jeszcze otworzę stronę startową danego kursu, będzie ona dostępna w języku angielskim. Tak samo zachowa się landing page. Platforma zapamiętuje preferencje językowe zalogowanego użytkownika. W momencie, kiedy nie jesteśmy zalogowani, platforma automatycznie dobiera język w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika. Na górze jest dostępny odpowiedni przełącznik. Teraz parę chwil poświęcimy aspektowi prawnemu. Punktem koniecznym do złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności serwisu. Z ich treścią można zapoznać się na dedykowanych stronach. Dokumenty są również dostępne w formie PDF-ów do pobrania. Dokumenty obowiązują od konkretnej daty oraz są wersjonowane. W momencie, gdy jestem zalogowany, w ustawieniach zawsze mogę sprawdzić, kiedy akceptowałem dokumenty i w jakiej wersji. Jeśli regulamin lub polityka prywatności zostaną zmodyfikowane, to użytkownik zostanie o tym poinformowany. Komunikat jednoznacznie wskazuje, które dokumenty zostały zmodyfikowane. Dodatkowo, będąc na stronie danego dokumentu, zawsze możemy sprawdzić, jak wyglądała jego poprzednia wersja. W serwisie nie mogło zabraknąć strony kontaktowej. Możemy do niej przejść z poziomu dokumentów prawnych lub z pomocą dedykowanego linku dostępnego w stopce strony. Jeśli jestem zalogowanym użytkownikiem, adres e-mail oraz imię wstawiają się automatycznie. Natomiast sam kontakt został zrealizowany w sposób klasyczny, to znaczy wybieramy powód kontaktu, podajemy treść wiadomości i wysyłamy.
Po wysłaniu powinniśmy otrzymać wiadomość e-mail z podsumowaniem kontaktu. Kompas IT jest aktywnie rozwijany. Z tego względu musimy czasami przeprowadzić planowane prace techniczne. Na 24 godziny przed pracami pojawi się odpowiedni komunikat na landing page. Jest on również dostępny w panelu kursanta, więc trudno go pominąć. Na sam koniec chcemy Wam pokazać coś, co w 2025 roku powinno być normą. Natomiast nie zawsze tak jest. Kompas IT działa i wygląda ok na takim ekranie, takim, takim i takim. Na znacznie większych też jest ok. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość, chcemy dopracować platformę od strony UI. Warstwa wizualna odrobinę się zmieni i mamy nadzieję, że będzie bardziej spójna. Zanim powstanie docelowy sklep z funkcją koszyka, wprowadzimy modyfikacje do landing page, aby umożliwić sprzedaż więcej niż jednego produktu. W następnej wersji udostępnimy też quizy do lekcji. To chyba wszystko, co chcieliśmy pokazać oraz omówić w tym filmie. Dzięki za poświęcony czas i do następnego. Cześć!